Witam serdecznie ponownie w drugiej części tutorialu, gdzie robimy razem komin i od razu powiem na wstępie, że jeżeli są osoby, które trafiły tu przypadkiem, to muszą się przełączyć do części pierwszej za pomocą linku w prawym górnym rogu, ponieważ my jesteśmy już w połowie tak zwanej roboty. Ten komin jest osadzony na huście. Jak widzicie tutaj taki wystający trójkąt, to jest klasyczny Granny Square, ale zmieniony delikatnie ściek, który nazywa się Granny Spiky Square. I jeżeli masz ochotę wykonać taką chustę, to właśnie pierwsza część tego tutorialu jest dla Ciebie. Chusta, którą widzisz tutaj z tyłu. To jest to samo, na czym osadzony jest ten komin, ale tutaj jest jej mniejsza wersja. Tą chustę i ten komin wykonałam tylko z jednego motka włóczki Manaja, którą można dostać na stronie Hobby. To nie jest tutorial sponsorowany, ale ja tą włóczkę pokochałam od pierwszego wejrzenia, także szczerze Wam ją polecam, bo jest warta swojej ceny, a tym bardziej, że na wiosnę zawsze pokazuje się w dosyć sporej promocji, więc kochani, nie ma się nad czym zastanawiać, kolory są obłędne, a taka chusta czy komin grzeje też solidnie, więc jak znalazło na te mrozy. Teraz, jeżeli nie chcecie albo jesteście uczuleni na wełnę, to 200 gramów włóczki takiej mniej więcej 250 metrów na 100 gram każdej dowolnej wystarczy, jeżeli będziecie podążać za moimi wskazówkami w tutorialu. Jest to tak przeliczone, żeby starczyło, ani mniej, ani więcej. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie wykonać dużo większą chustę, dużo głębszy albo szerszy komin, jeżeli będziecie mieć 300 lub 400 gramów jakiejś włóczki. Także tutaj już decyzja należy do Was. Ja postanowiłam zrobić taki film ekonomiczny, no i zobaczymy, komu z Was się uda. Także nie przedłużając, wracamy do pracy nad kominem, a wszystkich tych, którzy trafili tu przypadkiem, to zapraszam do kliknięcia właśnie w link. Także zapraszam na film. Jak już mówiłam we wstępie, podstawą naszego Capturo komina jest chusta. Chusta o wielkości zaledwie 15 rzędów, robionych luźną szydełkiem 5 mm bądź 6, jeżeli przerabiacie ciasno. Najważniejsze jest to, aby ta szerokość naszej przeciwprostokątnej pozwalała na objęcie naszej głowy z lekkim zapasem, tak abyśmy mogli ją przełożyć przez ten otwór, który tutaj powstanie. Po przerobieniu 15 rzędów naszej chusty, licząc ze środkiem, będziemy łączyć ze sobą właśnie te dwa jej końce. W tym celu wkładam szydełko w moją pętelkę roboczą. Przełożę, bo włożyłam źle. I tutaj w czwarte oczko po drugiej stronie tego początkowego łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym. I teraz odwracamy naszą chustę w taki sposób, abyśmy mogli przerabiać tutaj krawędź z tymi naszymi górną krawędź z poprzeczkami, idąc do środka, tutaj do wnętrza i później naokoło do końca. Także w tej chwili przechodzę pod pierwszą poprzeczką, pobieram nitkę oczkiem ścisłym i zaczynam wyrabiać Granny Square w taki najprostszy możliwy sposób. Zaczynam od 3 oczek łańcuszka, robię 2 słupki i bez żadnego oczka rozdzielającego
przechodzę do następnej poprzeczki na tej górnej krawędzi. I tak po kolei, poprzeczka po poprzeczce, robię 3 słupki pod każdą. Naokoło bez wyjątku i to jest nasz pierwszy rząd roboczy komina, który będziemy wyrabiać w tej chwili. Także przerabiajcie wokoło i tutaj pod poprzeczką, pomijając ten środek, który trzeba dobrze zacisnąć. Po przerobieniu pierwszego roboczego okrążenia, tutaj pokażę Wam, jak wygląda łączenie tych 2 narożników naszej chusty. Zamykamy raz, 2, wbijając się w trzecie oczko łańcuszka, tak, ale nie przeciągamy tego oczka przez oczko robocze, tylko pobieramy nitkę i robimy półsłupek. W ten sposób zawsze od samego początku, od lat, robiąc klasyczne granny square bądź cokolwiek, łączę ze sobą okrążenia i ta technika daje to, że ono jest prawie niewidoczne. Nabieram nitkę i pod tym półsłupkiem robię 2 słupki, normalnie, bez schodzenia niżej. I w ten sposób będę przerabiać następne okrążenie, ale zanim to zrobię, na wszelki wypadek jeszcze raz sprawdzę obwód, jaki w tej chwili uzyskałam po połączeniu tej chusty, czy aby na pewno przechodzi luźno przez moją głowę. Także sprawdźcie to i też spójrzcie naokoło, czy wszędzie macie na pewno po 3 słupki. Nie więcej, nie mniej, bo przy trzecim okrążeniu będziemy już wyrabiać nasz spajki wzór. Także widzimy się za chwilę po przerobieniu okrążenia drugiego. Kiedy przerobimy drugie okrążenie w taki sam sposób, jak robimy klasyczny granny square, przechodzimy do okrążenia trzeciego, od którego zaczynamy wyrabiać nasz wzór. Oczywiście zamykamy nasze okrążenie półsłupkiem, dajemy 2 oczka łańcuszka i teraz mamy właśnie taką rzecz kluczową, którą będziemy robić w każdym kolejnym rzędzie, czyli po zrobieniu tego pierwszego mikrołańcuszka przechodzimy do rzędu poniżej, do tego środkowego słupka, przeciągamy nitkę, wyciągamy ją do góry, aby zrównać ze sobą te słupki, przerabiamy i tu mamy w tej chwili już 2 słupki i z powrotem wracamy, tak dla przypomnienia, tak, pod tym półsłupkiem łączącym zamykającym poprzednie okrążenie robimy jeszcze normalny słupek. W ten sposób będziemy zaczynać każdy kolejny rząd, przerabiając nasz komin na prosto w górę i pamiętając, że jeżeli będziemy cały czas przerabiać ten komin w jednym kierunku, to łączenie będzie przechodziło nam na stronę prawą. Tego się absolutnie nie obawiajcie. Możecie oczywiście odwracać robótkę, jeżeli chcecie, ale potem to łączenie kolorystyczne będzie widoczne, a kiedy naciągniecie ten kaptur na głowę, ono również będzie widoczne, także ja polecam jednak robienie naokoło, jest to łatwiejsze, no i przede wszystkim mniej widoczne, a ten nasz szef wyglądać będzie właśnie w taki sposób, jak tutaj na moim prototypie, który teraz możecie zobaczyć. Łączenie jest tutaj i tak naprawdę można je poznać tylko po tym, że przechodzi nam kolor o rząd wyżej, ale nie ma żadnego
takiego widocznego przeplotu, który by się szczególnie odznaczał. Także kolejny tip, jeżeli chodzi o mój kanał dla Was. No i mam nadzieję, że przydatny. A jeżeli już znacie go wcześniej, bo przerabiałam tak inne projekty, no to tylko takie przypomnienie. Także róbcie w górę nasze rzędy, tyle ile macie włóczki na motku, ale pamiętajcie o tym, że komin to jest taka forma, która wymaga porządnego osadzenia. Jeżeli będzie za krótki, to może Wam zsunąć się w momencie, kiedy będziecie się schylać po coś, czy po zakupy, czy po dziecko, czy po prostu do samochodu. Jeżeli będzie za szeroki, no to nie będzie spełniał swojej funkcji. Jeżeli będzie za wąski, no to będziecie wyglądali wówczas jak taka rosyjska matrioszka, nie ujmując nic o rosyjskiej kulturze. To wszystko zależy, jaki styl lubicie, więc jeżeli go lubicie, to ok. Mój komin jest już gotowy. Właśnie go skończyłam i wygląda w ten sposób. Tutaj od dołu mamy tą chustę z 15 rzędów. Ona jest niewykończona, no bo ten dół i tak prawdopodobnie będzie się chował pod kurtką, a ja chciałam, żeby moja włóczka, te 200 gram, starczyło mi na jak największą długość, głębokość tego kaptura. Także 37 rzędów, licząc właśnie ten jako pierwszy w górę, zwieńczone 2 rzędami słupków z nawijką. Niestety nie pokażę Wam tego, bo w tej chwili dogrywam końcówkę, ponieważ niechcący skasowałam sobie ujęcie właśnie z tym wykończeniem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo w tylu filmach ten początek i koniec każdej dzianiny jest pokazany, że mam nadzieję, że to nie jest już dla Was jakieś zagadnienie obce. Także gdziekolwiek sobie nie spojrzycie, te półsłupki z nawijką są. Także to na dzisiaj jest tyle. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli skorzystaliście z tutorialu, nie zapomnijcie zostawić lajka. Jeżeli moje filmy Wam się podobają, to też miło mi będzie, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, okazując w ten sposób chęć wsparcia, bo przecież to jest wymiana z obopólną korzyścią dla mnie i dla Was. Także dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy już subskrybują, a pozostałych zachęcam do kliknięcia tutaj w kwadracik tak na szybko. No i zapraszam na kolejne filmy oraz na następny tutorial z serii Spajki. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa.